Przez 4 lata istnienia karoserii przetestowaliśmy ponad 200 nowych samochodów. Tutaj na Silesia Ringu byliśmy furami za 1 000 000, 1,5 miliona, nawet za 2 miliony złotych. Furami, które miały ogromne silniki po kilkaset koni mechanicznych, ale czegoś takiego jeszcze nigdy w historii nie testowaliśmy. 16,4 litra pojemności, V8, 590 koni mechanicznych i 3 miliony złotych. Tak, naprawdę, ta fura kosztuje 3 miliony złotych. Scania STX 590, przerobiona przez STX Motorhomes z Węgier. A jaram się z kilku powodów. Po pierwsze, nigdy tak wolno nie wchodziłem tutaj w zakręty na tym torze. Po drugie, to naprawdę najdroższe auto, jakie kiedykolwiek testowaliśmy. Te 3 miliony złotych płacicie nie tylko za tą V8, która ma tutaj te 590 koni mechanicznych i 16,4 litra pojemności. Płacicie je za 12 metrów długości i 2,5 metra szerokości. A jak sobie te boki rozszerzycie, to macie tutaj 30 metrów kwadratowych powierzchni mieszkalnej. 30 metrów kwadratowych, 3 miliony złotych, czyli wychodzi jakieś 100 000 złotych za metr kwadratowy. I powiedzcie mi jeszcze, że mieszkania w Warszawie są drogie. 100 000 złotych za metr kwadratowy! No w życiu tak wolno nie jechałem tutaj na tej prostej. Mam już 90 na godzinę i muszę zacząć hamować przed prawym. Co to? I uwaga! Tylko się nie wywalić, tylko się nie wywalić, tylko się nie wywalić, tylko się nie przewrócić, tylko nie złapać boku, tylko nie złapać dacha. No dacha to byłoby ciężko, ale na bok raczej łatwo. Jak wspomniałem, 12 metrów długości. Rozstaw osi to 7 metrów, ale pomiędzy tą pierwszą osią a drugą, bo pomiędzy drugą a trzecią jest jeszcze 1,5 metra. Napędzana jest tylko ta druga oś, która ma podwójne opony. Łącznie opon jest 8. Co robi zatem ta ostatnia oś? Ona ma tylko odciążać samochód, bo waży 22 tony. Sote. Ale jak go sobie zapakujecie gratami, bo wasza żona ma na przykład dużo kosmetyków, to waga rośnie do 30 ton. Tak. To nie żart, ładowność tego kolosa to ponad 7 ton. Ale wrażenia naprawdę z siedzenia za kierownicą w czymś takim są absolutnie niesamowite. Szczerze mówiąc, na początku broniliśmy się przed przetestowaniem tego samochodu, ale stwierdziliśmy, że idą wakacje, czasami chcieliście test kampera, no to ja albo gramy grubo, albo wcale. No oczywiście w karoserii gramy grubo, więc macie test takiego kampera, jakiego wam życzymy. Nie tylko na te wakacje, ale na całe życie, bo to już naprawdę jest dom na kołach. Trochę powolny, co prawda, bo maksymalnie pojedziecie nim 100 km na godzinę i ani kilometra szybciej, ale za to na przykład macie pneumatyczne zawieszenie. I proszę bardzo, tutaj jest opisane w tej pneumatyce, jak jedziecie. M1 to jazda, to teraz jedziemy, mamy tutaj M1, ale o, możemy sobie w M2 go wrzucić i teraz się obniża na tej pneumatyce. Nie ma niestety przycisku Sport nigdzie, ale to nie znaczy, że nie sprawdzimy jego przyspieszenia od 0 do 100 km na godzinę. Chociaż wątpię, żeby nam się udało tę prędkość osiągnąć nawet na tej najdłuższej, prostej tam. I wyobraźcie sobie, że V8, takie jak tutaj mamy w tej Scanii STX 590, to nawet w ciężarówkach już wymierający gatunek, ponieważ do użycia wchodzą hybrydowe 6-cylindrówki i takie o znacznie mniejszej pojemności. A tutaj V8 w dieslu, oczywiście już z AdBlue, bo też ma filtr DPF, i te 590 wspomnianych koni, ale co najciekawsze, to te 590 koni są dostępne tutaj już przy prędkości obrotowej 1900 obrotów na minutę. I zobaczcie, jak nisko kręci się silnik. Patrzcie, teraz ma tylko 1200 obrotów, jadę już na 10. biegu, ale ta skrzynia ma takie półbiegi. Łącznie wszystkich biegów jest chyba 16. Teraz już jadę na 11. Powiem wam, że jak na taką też masę, to nawet całkiem nieźle się rozpędza. Oczywiście nie są to w ogóle takie wrażenie jak z samochodu jakiegokolwiek osobowego. O, zbliżam się do 90 i już muszę hamować. Nie ma w ogóle mowy, żebym ja się tutaj dzisiaj do 100 rozpędził. Znaczy rozpędziłbym się, ale bym na targach rolniczych skończył, bo tam to nie byłoby fajne.
Martin Kaczmarski by się raczej nie ucieszył. A chciałem mu naprawdę serdecznie podziękować za możliwość przejechania się tym bydlakiem tutaj. Wow! Powiedziałem wam o koniach mechanicznych, ale nie powiedziałem wam, ile ma newtonometrów. Pod tym względem to też absolutnie top, jeżeli chodzi o nagrania na karoserii. Bo tutaj mamy, uwaga, uwaga, panie i panowie, 3050 newtonometrów. Tak, to jest dokładnie to, czego możecie oczekiwać od silnika, który ma 16,5 litra bez mała pojemności. O, proszę, nie kłamie. Długość 12 metrów, a wysokość ponad 4 metry i 6 centymetrów w najwyższym ustawieniu. Jak się go obniży, to 3,96 centymetrów, czyli o 10 centymetrów ta pneumatyka zmienia wysokość samochodu. A i tak nawet w tym najniższym położeniu jest tak wysoki, że jak przejeżdżamy tutaj na Silesii prostą startową, to mamy postawione dwa pachołki akurat dokładnie pod sygnalizatorami, żebyśmy ich czasem niechcący nie zdjęli, tych sygnalizatorów. Wracając jeszcze na chwilę do samej firmy STX Mobile Home, no to działa ona na takiej samej zasadzie jak firmy, które robią zabudowy na przykład do busów, czyli biorą taką skanię, biorą ją z całą ramą i całe to wnętrze, które potem będę wam pokazywał, robią zupełnie od podstaw. No i takim wyszło. Kupili samochód za jakieś 100 000 euro, a 200 000 euro to są wszystkie graty, które tam z tyłu są. Natomiast jestem pod wrażeniem tego, jak współczesne ciężarówki są cywilizowane i komfortowe tutaj w środku. Mamy panel klimatyzacji, jak z Renault, zobaczcie. Niektóre napisy, niektóre przyciski. Tak samo panel nawigacji tutaj z tym ekranem. Tu mamy dodatkowy ekran, który wyświetla obraz z kamer. 360 stopni. Cały autobus, chciałem powiedzieć. No tak, to jest autobus. Pokazuje tutaj nam z góry rzut i to podczas jazdy. Tutaj mamy z różnych kamer. Tylko trochę to jest kurna daleko. No, dobra, to zostawmy to. Tu wręcz na tablet uchwyt, a nie na telefon, bo jego się, o, tutaj rozszerza i można mały tablet, który na przykład pozwala nam mieć kontakt z bazą. Przecież dzisiaj to ma kontakt z bazą silny. Kupił sobie słuchawkę do ucha i mikrofon. I nadaje, jak w chłopakach nie głaczą. Kurde, chyba zrobię prawo jazdy kategorii C w końcu. Tak, właśnie dlatego jeździmy tutaj po Silesia Ringu, a nie po drogach publicznych tym kolosem, bo ja nie mam prawa jazdy kategorii C. Ale chyba to zrobię. Bo naprawdę cudowne są uczucie. Cudowne uczucie. No dziękuję ci, panie Kaczmarski. Nawet nie za to, że będę miał gdzie spać z całą ekipą i że zaoszczędzimy na noclegach pod Silesia Ringiem, tylko za to, że mam okazję pojeździć ciężarówką po raz pierwszy w życiu. Jakie fajne! Zobaczcie, fotelik jaki fajny, taki pneumatyczny. Jak się jedzie i pracuje na nadwozie samochodu, to w zasadzie fotel pozostaje w nieruchomej jednej pozycji. Zajebiście wygodny. Czemu tego się w osobówkach nie stosuje? O, a teraz wchodziłem na strych i teraz ze strychu muszę zejść. Co robicie, jak przyjeżdżacie kamperem albo przyczepą kempingową na pole? No przede wszystkim musicie ją wypoziomować i się zaczyna. To kółko nie tak, to nie tak, tu najazd, tu podjazd. A w przypadku Scanii STX 590 po prostu wyjmujecie sobie taki mały tablecik, klikacie sobie leveling, automatic i potem już tylko tak. I wtedy 4 stopy pod pojazdem wyjeżdżają automatycznie, tylko każda po kolei, a nie wszystkie 4 naraz i centrują cały samochód tak, żeby był idealnie w poziomie. A w międzyczasie, jak będzie się poziomował, to pokażę wam kilka technikaliów tutaj z zewnątrz, bo parę ich jest. Tutaj na przykład mamy taki skromniutki zbiorniczek na AdBlue, który ma przynajmniej 70-80 litrów, jak nie więcej, czyli tyle, co klasyczny zbiornik na paliwo w samochodzie osobowym. Tutaj jest jeszcze jeden dodatkowy kabel do zasilania. My tutaj już sobie podpięliśmy zasilanie. Gdzie ten kabel? Wypoziomował się. Proszę, wszystkie czerwone są. To znaczy, że stoi stabilnie. A jaka jest druga rzecz, którą robicie po tym, jak zaparkowaliście na polu kempingowym? Oczywiście podłączacie sobie całą maszynerię i całe zasilanie do prądu. Kurna. O, jest, poszło, tak? I już mamy prąd, który ciągniemy sobie
z budynku głównego na Silesia Ringu. A co jak nie macie możliwości podłączenia się do prądu? No to na przykład możecie sobie włączyć ogrzewanie całego samochodu i na przykład ogrzewanie wody, tak jak w tym wypadku tutaj, na paliwie albo na akumulatorze. I akumulator, który tutaj jest elektryczny, jest w stanie zaspokoić zapotrzebowanie całego samochodu na energię elektryczną na około 40 godzin, oczywiście bez maksymalnego wykorzystania czy to klimatyzatorów, czy ogrzewania. Natomiast tak jak teraz jesteśmy podpięci do prądu, to czerpie sobie energię elektryczną stamtąd. I jak już skończy Wam się energia w akumulatorach i jak już nie macie nawet skąd wziąć prądu, to do akcji wkracza agregat prądotwórczy. Tak, chodzi normalnie na paliwie, tym, które macie tutaj w baku i ładuje jednocześnie baterię po to, żebyście mogli potem korzystać sobie z energii elektrycznej bez konieczności pracy samego agregatu. I tutaj zobaczcie, jak wygląda rozdzielnia. To jest akurat rozdzielnia wodociągowa, tak ją nazwijmy, razem z pompką i zawory i do kraników, i do toalet, i do prysznica, i do zlewu, i do całej reszty, a tutaj na dole klimatyzator, taki zabudowany, standardowy, jak mamy w mieszkaniach, jedna zewnętrzna baza, dwie w środku, w salonie oraz w sypialni. A teraz kwestie praktyczne. I co pokazujemy Wam zazwyczaj w karoserii jako pierwsze z tych rzeczy praktycznych? Bagażnik. No więc ten tutaj robi wrażenie, tak to nazwijmy, i jest zapakowany po brzegi aktualnie i zobaczcie czym. Wada jest taka, że niestety strasznie długo się otwiera. Jeszcze wolniej niż w Toyocie RAV4. Za to jeżeli chodzi o zawartość, naprawdę nie mam uwag, tak to powiem. Jest przygotowany na to, żeby wjechał Wam tu albo miniacz, nawet w standardowym hatchbackowym nadwoziu, a niekoniecznie w kabriolecie, albo Fiat 500. Jak nie chcecie tutaj samochodu, to możecie tutaj trzymać na przykład rowery elektryczne i wówczas macie do nich przygotowaną już tutaj ładowarkę. Macie nawet miejsce na kompresor. Jakbyście chcieli sobie dopompować opony, bo mielibyście za mało ciśnienia, to proszę bardzo, jest kompresorek, podłączacie, pompujecie. Wszystko ładnie, fajnie zaprojektowane, to obite solidną, porządną blachą. Tu są najazdy, które się wyciąga, obniża się dodatkowo całą budę. Jakbyście mieli potrzebę sobie podpiąć przyczepę, to 3,5 tony jeszcze dodatkowo uciągniecie czegoś za sobą. Proszę bardzo, możecie sobie umyć samochód, jakbyście chcieli, opłukać go na przykład, proszę bardzo, to wyjeżdżacie, myjecie, do suszenia nic nie ma, ale jest na przykład szczota do szorowania. Rowerki, skuterki, nawet skuter wodny, jak nie macie tutaj samochodu, to naprawdę wasza żona może nie mieć żadnych ograniczeń w końcu, jeżeli chodzi o spakowanie się na wakacje. Zamykanie, niestety też nie da się tego zrobić po prostu przyciśnięciem, tylko 2 przyciski naraz musicie trzymać i czekać, aż to się zamknie. Nie podchodź z kamerą, bo tylko mnie dał Martin kod. 7, 4, 5, 1. Hashtag. Zapraszam do środka. Albo nie, jeszcze Was nie zapraszam do środka. Najpierw rozłożę co nieco. Proszę, to nie jest tak, że to jest cygaro, taki zwykły kamper. Z każdej strony, i z prawej, i z lewej, wysuwa jeszcze się taki dodatkowy aneks. Tutaj w tym momencie wyjeżdża nam cała kuchnia, a z drugiej strony wyjechał nam living room, czyli powiększyła się przestrzeń mieszkalna, gdzie jest stoliczek, gdzie są kanapy, i gdzie można po prostu sobie siedzieć i ucztować w przyjemnym towarzystwie. Wysunęło się niewiele, prawda? No to ile to będzie jakieś? Z 15 cm. Z drugiej strony może trochę więcej, ale zobaczcie, ile przestrzeni to uwolniło w środeczku. Witajcie na mych włościach. Tylko na jedną noc, co prawda, ale przyznajcie, ile tutaj miejsca. Centrum sterowania najpierw, bo tutaj jest taki ekranik i na tym ekraniku ustawiacie sobie absolutnie wszystko. Domek jak włączycie, no to właśnie uruchamiacie na przykład drzwi garażowe albo włączacie sobie na 100% wszystkie światła, jakie są w całym samochodzie. Możecie je sobie przyciemnić o 50 stopni albo jak wyjdziecie w światełko, to zobaczcie, każdy absolutnie oświetlenie, każdy spocik możecie sobie regulować bardzo, bardzo precyzyjnie i dokładnie. Jak wejdziecie w samochodzik, to macie pokazane, że są stopy od stołu, od strony samochodu, że są otwarte drzwi i że są otwarte, rozsunięte
te dwie boczne strony. Je można sobie albo z tej pozycji tutaj z ekranu zsuwać, albo można sobie, tutaj zrobić to szybciej takimi przyciskami. Tutaj jest drugie centrum sterowania, ale tutaj z reguły się nie zagląda. Tu oprócz tego jeszcze pilociki. Pilot jeden do klimatyzacji w salonie, drugi do klimatyzacji w sypialni. Boże, kurna, ten Martin to pedant, nawet wszystko se kazał poopisywać. Roletki. Każda sterowana z pilocika. Na przykład jak tutaj patrzycie sobie, robicie coś w kuchni i nie chcecie, żeby sąsiad na polu kempingowym albo gdzieś wam zaglądał, to proszę bardzo, przytrzymujecie tylko i roletka wam pięknie zacienia wszystko. Tutaj dwie możliwości. Albo macie moskitierkę, albo macie roletę, która całkowicie blokuje dopływ światła, a jak wszystko się pootwiera, to tego światła naprawdę całkiem sporo tutaj wpada. Nawet w tym małym okienku, które tutaj jest, zobaczcie, ta część się wysunęła i jest takie okienko boczne. Nawet tutaj jest roleta, która całkowicie zaciemnia wam i ogranicza wpadanie światła do środka. Czym możemy tutaj jeszcze sterować? Oczywiście temperaturą. W całym samochodzie jest ogrzewanie podłogowe, więc zobaczcie, tutaj sobie ustawiacie floor heating w living roomie, albo w bathroomie, albo w bedroomie. W garażu nie ma ogrzewania żadnego. Tutaj jest zarządzanie wodą, pokazuje nam, że mamy 90% zbiornika. Szczerze mówiąc nie wiem, jak jest duży, ale podejrzewam, że 300 litrów to najbiedniej. Tutaj jest poziom brudnej wody w zbiorniku drugim. To tutaj, jak widzimy, on jest w tym momencie pusty i tutaj jeszcze toaleta, czyli zbiornik odrębny na to, co wrzucicie do kibelka. A ten pilocik jest do obsługi tego. Nie to, że musicie stać z korbą jak w normalnych kamperach, kręcić, wysuwać jakieś dodatkowe podpórki. Co to nie, proszę pana. Tutaj się wszystko odbywa automatycznie. Na koniec jeszcze trzeba by tutaj sięgnąć, tylko nie bardzo wiem jak, bo nawet ja nie mogę, i rozłożyć takie stópeczki. Tutaj widzicie, tę tutaj, wysunąć i oprzeć na asfalcie. I wtedy jest to jeszcze stabilniejsze, jak wieje na przykład wiatr. Na szczęście dzisiaj nie wieje. No więc ustawiacie tutaj wszystko, zamykacie, znacznie częściej będziecie otwierali, te drzwiczki tutaj. Czyli drzwiczki do lodóweczki z winami. Nie tylko. Mamy kolkę zero. Co nam tutaj jeszcze nasz przyjaciel Martin? Jest browarek. Już dzisiaj nie będę jeździł. To z przyjemnością poopowiadam wam o reszcie przy browarku. Z przodu macie 4 fotele. Te już wam pokazywałem, jak jeździłem i na nich siedziałem. Tutaj są 2 fotele dla dodatkowych pasażerów i one co robią? To jest do czego? To nie wiem. I to są fotele komfortowe, bo na przykład możecie sobie, proszę, pochylić go w ten sposób, wysunąć sobie podnóżek jeszcze dodatkowo i możecie sobie, w ten sposób podróżować. Podłokietniczki tutaj macie też sterowane na odpowiedniej wysokości, można je sobie umieścić tak jak wam pasuje i można sobie w super komfortowych warunkach jechać. Nie wiem, czy nawet jeszcze, przepraszam bardzo, można nawet w ten sposób sobie tutaj podróżować. Więc jak macie dzieci albo nawet 2 osoby dorosłe, to tutaj będą miały naprawdę ultra wygodnie. A to chyba jeszcze nie wszystko, bo tutaj jeszcze są jakieś przyciski, które... Kurna! Tu można tę pneumatykę wyłączyć. Teraz jest twardziej, a teraz jest bardziej miękko. Możesz ty, panie kochany. To jest do czego? Nie wiem, co to jest do czego. Dobra. To jeszcze nie wszystko, bo to... Kurna! Więc równie dobrze może to być przewoźny gabinet stomatologiczny oczywiście. I teraz te fotele trzeba na przykład złożyć tak całkowicie. Jak go się teraz... I co teraz? Jak sobie pochyliliście tak w ten sposób fotele? Nie to, że coś manualnie znowu trzeba obniżać. Nie. Macie tutaj pstryczek i znowu czekacie. Dokładnie tak jak z klapą garażu. Nie bagażnika, tylko garażu. Czekacie. I czas pędzi nieubłaganie. Jeszcze kawałek. Da radę, jeszcze. Proszę bardzo. I do tej wysokości zjeżdża. Tutaj macie zagłóweczki, które gdzieś tam możecie sobie po bokach umieścić.
Zasłania się oczywiście też roletę na przedniej szybie, na tym świetliku na górze, na bocznych też oknach, zobaczcie, macie tradycyjne zasłonki. Tutaj jest, o, jakbyście mieli 1,60 m jak Lenar. Lenar, podejdź proszę. O, to macie. Zdejmij buty, o, i możecie sobie, prezentuję, wejść. Łóżko szerokie, łóżko długie, 2 osoby śpią tutaj wygodnie. Mają jeszcze, co mają tu? Nie, tutaj nic nie mają. No myślałem, że tu coś jest, bo jest taka rączka. No nic nie ma. Dobra, Lenarku. Idę spać. Już idziesz spać, dobrze, dobranoc. Masz tutaj w razie czego gniazdko, 2 USB i możesz tutaj sobie światełkiem też sterować indywidualnie. Tam masz, syneczku, panel sterowania, z którego też możesz zarządzać sobie całym samochodem. A my przechodzimy do kuchni. Ale twoje buty to wywalam na zewnątrz. Żeby otworzyć lodówkę, no wiadomo, żeby podczas jazdy się nie otworzyła i nie wyfrunęły tam rzeczy, to każda szafeczka ma dodatkowe takie zabezpieczenia. Zamrażalnik z prawdziwego zdarzenia, porządny jak w chałupie, a nie jak w jakimś gównowozie. I prawdziwa lodóweczka też. Żywczyk jest, bolek i lolek jest, ale dostaliśmy... O, synek, dla ciebie jest oranżatka. Zamykamy i tutaj na dole jeszcze na przykład na jednorazowe talerzyki, czy na jakieś graty, jak potrzebujecie. Tutaj co się znalazło? Tu się znalazły po prostu kosze na śmiecie, jak w każdym polskim prawdziwym domu. Blat, słuchajcie, z konglomeratu, cieniutki, fajny, a nie z jakiegoś drewna, dodatkowo przykryty jeszcze zlew, a to pełni wtedy funkcję deski do krojenia. Woda oczywiście, zobaczcie, jakie ciśnienie jest. Normalne ciśnienie. Nie sika jak 60-latek z prostatą, tylko porządnie leci tutaj woda. Zakrywacie, spory blat roboczy. Kuchenka indukcyjna ma tylko 2 pola. Zmieścił się jeszcze na przykład mały ekspresik do kawy. Tutaj ma gniazdko. Tutaj mamy szufladeczka, jedna z gratami. Tutaj szufladeczka, druga ze sztućcami. Piekarnik nawet jest, o, jeszcze nie używany, jak widać. A nawet, uwaga, zmywarka specjalna kamperowa, żebyście czasem nie musieli zbyt dużo zmywać. Paru centymetrów nad głową mnie brakuje jako chłopowi, który ma 1,95 m. Czułbym się swobodniej po prostu chodząc pod tym sufitem. Tutaj proszę, szufladeczki też fajne, celowo tak zamontowane, żeby się nie wysuwały. Musicie użyć trochę siły, żeby ją wysunąć. Też każda ma swoją blokadę. Jakbyście chcieli coś przeprać, to jest nawet praleczka. Tutaj jest ukryty klimatyzator za tym panelem i pracuje, tutaj leci powietrze. 32-calowy telewizor wchodzi w tę wnękę. Przypadek jaki mieli, to pierwszy telewizor sobie tu zamontowali i ten telewizor za bardzo odstawał. To jak się chowa, ta część tutaj wjeżdża do środka, jest wtedy wąski korytarz. Cały ten telewizor zmiażdżył tą ściankę, więc musieli wymienić. Nawet na soundbar miejsce się tutaj znalazło. No i oczywiście mamy, o, chyba coś włączyłem. A tutaj, proszę, piękna rozdzielnia elektryczna do całości z bezpiecznikami. Los Kibelos. Los Kibelos oczywiście jest otwarty, ale można go zamknąć, czyli o, tutaj sobie to otwieracie, tu sobie zasuwacie. Nie ma mnie i się znowu pojawiam. I tak wygląda ta podstawowa część łazienkowa. Ma swój grzejniczek nawet, zobaczcie, w którym można sobie ustawić temperaturę. Tutaj jest zlew, normalnie nawet z wmontowaną baterią w ściankę. Szafeczka, w szafeczce specjalne takie półeczki, które powodują, że nic tutaj nie będzie wypadało, bo mają tego typu blokadę. Nawet znalazło się miejsce na to, żeby gdzieś trzymać sobie szczoteczkę do zębów i pastę do zębów. Wszędzie oczywiście też przyciski, ten na przykład włącza wentylację, a jakbyście chcieli sobie otworzyć, o, okienko i żeby wpadało tutaj trochę powietrza świeżego, to nawet ma, o, możliwość takiej wentylacji od góry. Generalnie jest tutaj w cholerę miejsca, w których możecie trzymać swoje graty. Też takie mam wrażenie, że zostało to przystosowane nie tylko na weekendowy wypad, tylko do mieszkania, po prostu do mieszkania. Co ciekawe, tutaj nie ma żadnych drzwi, które zamknęłyby tę część toaletową. Drzwi są tylko tutaj i drzwi są tutaj, które zasłaniają sypialnię, więc o, jeżeli tam ktoś śpi, a wy przyszliście na dwójeczkę z tamtego łóżka, no to jak tutaj wejdziecie, to musicie najpierw zasłonić te drzwi, żeby tam nikt do was nie wszedł i jeszcze musicie zasłonić się tymi drzwiami. Ale jednocześnie, jak już zamkniecie się w tej części, to możecie też wziąć sobie prysznic, proszę bardzo, i to w takiej całkiem, no jak na domowe warunki to może nie jest przestronna, ale jak na
Mobilne warunki to jest bardzo przestronna. Kabinie, tutaj macie deszczownicę dosyć nisko nad moją wodą, ale jest też bateria normalnie zamontowana tutaj w ścianie. Jak ktoś jest bardzo wysoki i chce się myć na siedząco, to może się myć w ten sposób. Odpływ jest tu liniowy i on jest niżej umieszczony niż ta część główna, więc nie powinna woda nigdzie wyciekać na zewnątrz. I to wszystko to nie jest taka typowa płytka, bo ona byłaby zdecydowanie za ciężka, natomiast też są to już teraz takie specjalne płyty, które są lekkie i zdają fajnie egzamin w takich właśnie miejscach. I tak się, o proszę, blokuje, albo tak się blokuje od góry, żeby podczas jazdy się nie otworzyły. A teraz najważniejsza część motorhome'u. A właśnie, zapomniałem o jednym. Tu musielibyśmy naszego partnera Aromacar wywieszać w każdym pomieszczeniu oddzielnie zapaszki. A tak, to dostaliśmy taki perfum i se możemy wszędzie spryskać, proszę. Tu se możemy spryskać. O. Lenar Pacha. I teraz tak. Tutaj też możemy sobie okienka otworzyć, więc to uczyńmy najpierw. No i siadacie i mówicie, Boże, ta sypialenka taka jakaś dobrze szeroka, długa, ale kurde, mało miejsca nad głową. A wtedy się okazuje, że tu jest taki przycisk, który nazywa się dach, naciskacie go raz i ów dach jedzie sobie w górę, po to, żeby zrobić Wam więcej miejsca tutaj w środku. I ciekaw jestem, czy będę miał go na tyle, żeby stanąć i się wyprostować. Raczej nie, chociaż cholera wie. Dobre, co? A pode mną jest garaż. Więc teraz jak to się dodatkowo podniosło o kilkadziesiąt centymetrów, mam tego miejsca znacznie więcej. Niemniej wtedy problem będzie akustyczny prawdopodobnie, no bo wiadomo, że taki materiał zwykły będzie przewodził... Chyba, że nie, gdzie? Tam jest jeszcze dodatkowa osłona, więc nie będzie wcale tak źle, jeżeli chodzi o hałasy. Telewizorek mamy dodatkowo tutaj, jeszcze jeden. Mamy tutaj szafeczki, mamy szuflady i to i po prawej, i po lewej stronie, więc dla pana, dla pani, albo dla dwóch pani, dla dwóch panów. Ja nie wnikam, mnie to nie interesuje. Nieszczęśliwie umieszczony tutaj klimatyzator, bo jak będzie naprawdę ciepło na zewnątrz, a wy będziecie chcieli mieć chłodno w nocy w środku tutaj, chociaż powiem Wam, że jak tak głowę się trzyma, to nawet nie leci tak bardzo tutaj na czoło. Niemniej jak tak podniesiecie, no to już tutaj dmucha Wam prosto w czerep i zapalenie czegoś tam gotowe. Zatok na przykład. Tu jeszcze szafeczki. Tutaj za Waszą głową dodatkowe szafeczki. Tutaj półeczki, gniazda od razu i z USB, i z USB-C, i po prawej, i po lewej stronie. I oczywiście możliwość zapalania, gaszenia wszystkiego z punktu sypialnianego, jak już zasypiacie i chcecie sobie wszystko powyłączać. Jeszcze a propos tego zagospodarowania przestrzeni, o którym już tyle razy wspominałem. Tutaj zobaczcie, szuflada jedna, tutaj szuflada druga na graty. Tutaj wszędzie są półeczki, znaczy szafeczki. Raz, dwa, trzy, cztery. W kuchni po tej stronie też szafeczki. Nawet znalazło się miejsce na wyciąg. Tutaj, jeżeli coś gotujecie sobie w tym miejscu. Niestety na przykład nie otwierają się okna, żadne. Otwierają się tylko te świetliki na górze. A tego jak otworzyć? Gdzie tutaj są jakieś kontakty? A ten nawet w bok się otwiera. Przepraszam, do góry jedzie? A gdzie ma jechać? W bok! No i pojechało w bok. A ze stoliczkiem to jest jeszcze taki numer, że odkręcacie tutaj dwie śruby mocujące, bardzo lekko schodzą, wystawiacie sobie stoliczek tutaj, o proszę, w ten sposób i rozkładacie go i macie wtedy zdecydowanie więcej miejsca. On może sobie w każdym kierunku pracować. Jak chcecie, to tutaj sobie wstawiacie dodatkowe krzesełeczka na przykład, nie? Chociaż powiem Wam, jeżeli chodzi o stabilność tego stołu, szczególnie tę część tutaj, to jest tak sobie, a to tylko dlatego, że nie wysunąłem specjalnych jeszcze prowadnic. Przemyślane w i powiem Wam tak, jakbym miał luźne 3 bańki i miał sobie kupić, nie wiem, wypasione Ferrari,
to wolałbym sobie kupić zdecydowanie coś takiego. Bo to jest coś innego, coś niesamowitego. Wrażenie robi to, jak to jest wszystko wykonane, jak jest zrobione. Nie chodzi tylko o zagospodarowanie tej przestrzeni, jakość wszystkich sprzętów, programowanie tego wszystkiego, obsługę, tylko też jak to jest solidnie zrobione. Kampery są z dykty, taka jest prawda. Są z dykty. A to mam wrażenie, że mogłoby przetrwać wybuch niejednego granatu. 22 tony i dopiero teraz zrozumiałem, co się kryje za pojęciem prawdziwy motorhome, prawdziwy kamper. To jest naprawdę dom jeżdżący na kołach. Tyle waży, tyle kosztuje, tylko różnica jest taka, że tym domem możecie pojechać w dowolny zakątek świata.